Cześć, witam Was w 192 vlogu. Moi drodzy, poprzednie filmiki, bo w poprzednich vlogach widzieliście, oglądaliście, jak uzbrajam umywalkę. Dzisiaj dla odmiany też będzie uzbrajanie, ale z lewozmywaka i tam nie będzie demontażu, tylko montaż nowego, bo to nowa zabudowa, nowa kuchnia, zlew był obsadzony, tylko kwestia była zamontowania baterii, tam był filtr wody i syfon. No tam z syfonem miałem trochę kombinowania, bo no nie był kompletny, mimo że nowy, tam chyba ktoś, nie wiem, próbował to montować, nie za bardzo mu to wychodziło. Także był syfon troszeczkę, odrobinkę zdekompletowany i musiałem tam pokombinować, ale no kto jak nie ja. Nie, żartuję oczywiście. Także będzie uzbrajanie, można powiedzieć, montaż oprzyrządowania do zlewu. Zlew kamionkowy, tak powiedziałem, obsadzony, czyli montaż kranu, montaż odpływu, syfonu, i podłączenie oczywiście jeszcze też zmywarki. Także zaworki tam chyba z tego co pamiętam były, to podłączenie zmywarki to tam już taki drobiażdżek. No, w sumie roboty dużo, niedużo, tak średnio można powiedzieć. No a jak to wyszło? No cóż, nie będę Wam przecież mówił, żebyście mieli co oglądać, także zapraszam serdecznie do oglądania. Oczywiście wszystkim dziękuję za subskrypcję, za komentarze i zachęcam do komentowania, zadawania pytań i oczywiście subowania. Także miłego oglądania i co? Do zobaczenia jak zawsze za tydzień. Cześć! Hej, cześć. Kolejny dzień, kolejne wyzwania. Dzisiaj, moi drodzy, sobie pojedziemy na typowy montaż. Co tam mam do zrobienia? Otóż tak, to jest nowy budynek, nowy blok, nowe mieszkanie. I są takie typowe montaże, znaczy tam są w trakcie składania mebli, ale trzeba podłączyć, zamontować zmywarkę, baterię zlewozmywakową, no i trzeba też zaworki pomontować, bo tam korki są, bo tak mówiłem, to jest nowe całkiem nowka mieszkanie, czyli zaworki, ciepła, zimna woda i zmywarka. No i tam z tego co Pani mówiła, ze zmywarką może być problem tego rodzaju, że węże mogą nie sięgać, no ale to akurat nie jest problem, bo węże do zmywarki zawsze można tam przedłużyć. Zresztą już to nieraz robiłem, chyba tam widzieliście. Także no, generalnie rzecz biorąc, prosta robótka, typowo montażowa. Wystarczy tylko, no nie tak powiem, z głową podziałać i to wszystko, także no, tam nie przewiduję, uśmiecham się, nie przewiduję niespodzianek, bo w nowych raczej nie ma niespodzianek. Także taka czysta, prosta robótka montażowa. No, ważne, żeby dobrze zrobić, żeby klient był zadowolony. Także co? No tutaj jedziemy sobie i mam nadzieję do zobaczenia na miejscu jak zawsze, nie?
No i tutaj mamy to, co jest do składania, do zmontowania, czyli napoczęty syfon, odpływ, ale tutaj będziemy musieli pokombinować to później. Na razie to odkręcę, żeby nie przeszkadzało, bo ktoś tutaj do przelewu podłączył w ogóle wąż odpływowy od zmywarki. No i tutaj coś chyba nie do końca wyszło, także to wszystko rozbieram. Będę od zera skręcał, ale to tak powiedziałem później. Najpierw będziemy montować baterię. Tutaj chyba jeszcze tylko wcześniej zamontuję no, wąż zesilający do zmywarki. Także to na razie na bok, później z tym się będziemy bawić. Tutaj wąż, węże do przedłużenia, ale odpływowy nie będzie trzeba przedłużać, jedynie trzeba będzie przedłużyć wąż zasilający, bo zaworek jest po prostu w drugiej szafce. Wziąłem tutaj trochę więcej części, bo nie wiedziałem, co będzie potrzebne, ale tak jak powiedziałem, zaczynam tutaj od przedłużenia właśnie zasilania wodę zmywarki. Bo ten wąż, który jest, po prostu by do tej zmywarki, do zaworku by nie starczył i tutaj wężem do pralki spokojnie można przedłużyć, tym bardziej, że tam dużo nie brakowało, także taki 1,5 metrowy wąż to z nadmiarem starcza, go opuszczam właśnie, jak widzicie, pod szafką. Z jednej strony wypuściłem, z drugiej strony wyciągnę w tej szafce pod zlewozmywakiem. No i tutaj nypelkiem 3/4 połączę te dwa węże. Nypel oczywiście mosiężny. No i teraz te dwa węże. Są też węże takie, że mają końcówkę z gwintem, takie typowe do przedłużania, że bez nypla można łączyć. No tutaj miałem taki typowy wąż, także nypelkiem spokojnie też można połączyć te dwa węże ze sobą. Trzeba pamiętać, żeby dobrze skręcić, żeby nie było jakichś tam wycieków. No i tu należy pamiętać, że czy w zmywarce, czy w pralce to aquastop powinien właśnie być w pionie albo w poprzek, no nie może być do góry nogami. No i tutaj w drugiej szafce, jak widzicie, przykręcam drugą część tego węża, że go ułożę tam przy tylnej ściance, tak żeby po prostu później nie przeszkadzał. No i tu dokręcam, no oczywiście z wyczuciem, bo te nakrętki są plastikowe, żeby nie przedobrzyć, żeby gdzieś nie pękło. No i tutaj wodę odkręcę, sprawdzę tą szczelność połączeń od razu. No i teraz się bierzemy za baterię. Bateria jest taka trochę nietypowa, bo jest od razu, ma dwa, jak widzicie, kurki do odkręcania wody. Jeden jest do normalnej wody sieciowej, drugi jest do filtra. No tutaj musiałem sobie
zerknąć z grubsza na instrukcję, bo powiem Wam, że zakładałem takie baterie może z 2-3 razy. Każda miała podobne, ale inne rozwiązania, także żeby nie szczelić jakiegoś baboka, zawsze dobrze sobie zerknąć na tą instrukcję, chociaż powierzchownie. To jest właśnie korpus na filtr. No i tu, jak widzicie, mamy dwie baterie z dwoma pokrętłami. Jedno jest właśnie na wodę sieciową, drugi jest na wodę filtrowaną. No i 3 węże, 2 do wody sieciowej, 1 właśnie do tej filtrowanej. No i teraz musimy przykręcić tą baterię, przytwierdzić do blatu. Tam trzeba pamiętać, żeby te uszczelki dobrze ułożyć, żeby to wszystko przylegało ładnie, bo no, uszczelki przy właśnie montażu baterii są bardzo istotne, bo jak się chlapie wodą, no żeby gdzieś ta woda nie podchodziła, tym bardziej jeśli bateria jest montowana do blatu, nie do zlewu. No i tam najpierw ręką, a potem już kluczem dociągamy to, ustawiamy baterię tak, jak powinna być i dociągamy ją do oporu, tak żeby się już potem podczas użytkowania gdzieś nie przekręcała, czy nawet nie poluzowała. I teraz tutaj przymiarka właśnie do montażu tego rozdzielacza na filtr wody. To wszystko montujemy właśnie do zaworku z zimną wodą. Także widzicie mosiężny trójniczek i 2 przejścia na ten wężyk z tworzywa. No i oczywiście uszczelki. No i tutaj przykręcamy właśnie ten trójnik, rozdzielacz do zaworka z zimną wodą. I tu te wężyki też trzeba zwrócić uwagę, żeby odpowiednio przykręcić ten z przeplatanymi na czerwono, to jest do ciepłej wody. I tu jeszcze jest wężyk przeplatany na zimno, to jest do zimnej wody i ten nieprzeplatany bez tych wstawek kolorowych będzie do filtra wody. Tu przed montażem od razu montuję te przejściówki, po prostu wygodniej jest tak, niż potem na zaworku to montować. Tutaj są uszczelki, także nie trzeba gwintów owijać. No i jedną przejściówkę będziemy wkręcać właśnie do wężyka na wodę od filtra, a ten wężyk przeplatany, jak na niebiesko, jak widzicie, to do górnej części tego trójnika przykręcamy.
Teraz cały ten trójnik właśnie przykręcę do zaworku. Na razie go nie będę dociągał, bo tu jeszcze potem, żeby to poustawiać, żeby te węże gdzieś tam nie pozaginane, nie były załamane. Czyli na razie łapię tak ręcznie palcami i będziemy dalej przymierzać. No i tutaj mamy ten korpus na filtr. Tutaj gdzieś w rogu szafki też tak przymierzyć, żeby do tego wężyka plastikowego nie załamać, ale żeby też nie przeszkadzał, jak będzie zamykana szuflada. Także no to wszystko trzeba, że tak powiem, zrobić przemyślenie. Tam jak sobie odmierzyłem odpowiednią długość tego rurki, tego wężyka, oczywiście to robimy z zapasem i to wpinamy do tego trójnika, do tej przejściówki. Zawsze dobrze jest zostawić więcej tego wężyka, niż potem gdzieś ma się być naciągnięty czy załamany. I z drugiej strony resztę. Teraz właśnie przymierzamy ładnie, żeby to nam nie kolidowało, jak powiedziałem, przy zamykaniu szuflady. I to jest cały ten filtr, go tak na sucho przymierzę, no tak, żeby potem jak już przykręcę do szafki ten korpus, żeby no nie było jakichś tam niespodzianek, że filtra nie można wkręcić czy wykręcić. No i też, żeby potem było wygodnie wymieniać ten filtr. No i tu jak mamy odmierzone, to przykręcamy do bocznej płyty, czy tam do ściany, no jak to tam woli. Tu jak widzicie na wężyku jest też przejściówka plastikowa, ona właśnie potem już będzie sfiltrowana woda do tego wężyka przechodzić. No i to przykręcamy już tak na sztywno, na fest, żeby to się też tam nie ruszało, nie wypadało. I teraz już zakładamy ten filtr wody. Tam po prostu takie pół obrotu i to wskakuje i nie ma jakiejś tam filozofii z założeniem tego filtra. No i teraz odmierzam, a tu jeszcze mogę to już podokręcać, wszystko na sztywno. No i teraz tutaj odmierzę odpowiednią długość tej rurki. Tutaj też tak to jakoś ułożyć, żeby to gdzieś tam właśnie o tą szufladę, która będzie, nie haczyło. No i też, no, żeby ta rurka się gdzieś tam nie załamywała, nie zaginała. No i to jest właśnie rurka wylotowa już na przefiltrowaną wodę i to wpinamy w ten trzeci wężyk. I teraz odkręciłem wodę, tam posprawdzałem szczelność tych połączeń, tej całej baterii. Na razie jeszcze wody nie odkręcam, no bo jeszcze muszę tutaj poskładać, pokombinować z tym syfonem. No, o wiele prościej jest, jak jest oryginalny syfon, powiedzmy, i do zlewu dobrany. No tutaj były dwa różne syfony, dwa różne komplety jeszcze wymieszane, także tutaj troszeczkę miałem kombinowania, żeby no to w jakąś sensowną całość poskładać.
Jak widzicie, wszystko jest i nic, także no z tego wszystkiego z tych dwóch kompletów muszę złożyć coś, co będzie działało jako jeden syfon. Także tutaj troszeczkę musiałem przebierać, dopasowywać. Także tu akurat odrobinę pracy, że tak powiem, miałem. I oczywiście tutaj muszę zacząć od przelewu. Przymierzałem właśnie przelew, który będzie najbardziej pasował, że tak powiem, do tego zlewu. No i tu doszedłem do wniosku, że ten biały będzie najbardziej optymalny. Czyli to muszę tam od spodniej części wcisnąć. No i tak, żeby też tej uszczelki nie ściągnąć. Wycięte było tak bardzo na styk, wam powiem, że ledwo to tam weszło, no ale udało się, także to się wsadziło. Teraz tylko tą blaszkę z wierzchu dokręcić do tego. No i przelew jako taki będziemy mieli zamontowany. Teraz póki to jest jeszcze rozebrane wszystko, to jeszcze podłączyć właśnie wąż odpływowy do syfonu. Tu widzicie, na tej części syfonu jest taki specjalny dzióbek. Nie wiem, czemu ktoś tam próbował ten wąż podłączać tam, gdzie się podłącza odpływ. Skoro tutaj jest ładny dzióbeczek na wąż, jak ja to mówię, na to dzióbek. Tylko tutaj właśnie są różne węże, mają te końcówki, te gumy, niektóre szersze, niektóre węższe i tutaj też właśnie, jak widzicie, na tym jest i węższy, i szerszy. Także tutaj trzeba dopasować, jeśli jest ta guma szeroka, tak jak tutaj, jak widzicie, wchodzi za luźno i nie do końca, czyli ten węższy musimy po prostu ściąć. Ale zawsze trzeba sprawdzić, bo te końcówki węży są różne, także nieraz na ten wąski ciężko wchodzi. W tym przypadku jest po prostu za wąski, w przypadku tego węża. Czyli to ścinamy. No i teraz zobaczcie, ten wąż tutaj wchodzi ciasno. No i tutaj pozostanie tylko ten cybant porządnie skręcić, żeby gdzieś tam ten wąż nie wyskoczył, czy gdzieś nie było wycieków. Zawsze cybantem trzeba ten odpływ skręcić. I tu skręcamy tak solidnie do oporu, bo też już miałem przypadek, że ktoś tylko ledwo skręcił i pokapywało. No i teraz tutaj przymiarki, bo musimy to spasować właśnie z tą rurą odpływową. Tu jeszcze ten sitko, ten spust też był luźny.
Jak się okazało, no nie był podokręcany. Także tutaj jeszcze te sitko będę musiał dokręcić. I tutaj wam powiem, no w takim jednym z lepszych kluczy jest moneta 2-5 złotowa. Idealnie się sprawdza właśnie na tą śrubę, żeby ktoś nie ma szerokiego śrubokrętu, a tutaj jest tylko wcięcie takie na śrubokręt, to właśnie monetą najlepiej się to dokręca. Tylko tu należy też pamiętać, żeby te sitko metalowe ustawić równo, bo nieraz się przestawia i jest po skosie, tak żeby idealnie na środku było i wtedy to dociągnąć. Jak mówiłem, moneta jest idealna, nawet tam w kombinerki złapać i dociągnąć, ona tam idealnie w te nacięcia na tej śrubie skręcającej pasuje. No i teraz możemy próbować montować całą resztę. To już mamy dobrze dokręcone, także nie będzie nam się przesuwało, odsuwało. Możemy tutaj składać z tego, co mamy, resztę odpływu. Tak jak wam mówiłem, no o wiele prościej, szybciej, jeśli jest syfon, że tak powiem, oryginalny. Wtedy to tam jest moment i poskładane. No tutaj trzeba kombinować, żeby to wszystko spasować. No i jeszcze oczywiście, tak tu widzicie, no są prowadnice i tak dalej. No tutaj trzeba jeszcze pokombinować, tak, podnieść ten syfon w ten sposób, żeby no, szuflada swobodnie się zamykała. O tym trzeba też pamiętać. No ale tu zawsze można dociąć, unieść to tak, żeby w miarę tam, no, w miarę w ogóle nie kolidowało to z szufladą, która tutaj będzie. Także no, lepiej, powiem wam, 2 razy poprzymierzać niż raz źle skręcić. No i tutaj mamy generalnie syfon spasowany, złożony, tylko podokręcać, no i oczywiście próbę wody zrobić. No, bez tego ani rusz. No i tutaj sobie jeszcze przyświecam. Jak zawsze sprawdzam i teraz możemy odkręcić wodę. Posprawdzać, czy nie ma wycieków, tak jak zawsze. To jest właśnie woda sieciowa. I to jest woda właśnie ta filtrowana z tego filtra, co montowaliśmy. Tutaj też oczywiście te połączenia na tych filtrach posprawdzać, czy nigdzie tam gdzieś nie leci. No także jeszcze tutaj sprawdzimy zmywarkę, podłączenie zmywarki, czy wszystko dobrze, ale to za chwilę tutaj troszkę z grubsza ogarnę te resztę części, które zostało, gdzieś tam odłożę na bok. No i to mamy. Teraz możemy przetestować jeszcze zmywarkę. Tylko tutaj należy ją opróżnić oczywiście, bo będziemy pobierać wodę i wylewać i sprawdzać, czy gdzieś tam nie ma jakichś wycieków przy pobieraniu, wylewaniu wody. Chociaż przy pobieraniu to nie, bo wodę odkręciłem wcześniej, to na tych połączeniach by tam od razu ciekło. Najważniejsze tutaj jest
właśnie jak zmywarka będzie wylewać wodę. Czyli odpalamy zmywarkę, wybieramy jakiś tam pierwszy, lepszy program. No oczywiście nie suszenie, ale taki do mycia, jakiś pierwszy, lepszy program, żeby pobrała wodę. I potem zmywarkę się restartuje, ona tą wodę wylewa i wtedy można szybko sprawdzić. Nie trzeba czekać całego cyklu, tylko przy restarcie ona wodę wylewa i wtedy sprawdzamy. No i teraz właśnie zrestartuję tą zmywarkę, żeby tą wodę wylała. No i sprawdzamy właśnie teraz przy wylewaniu wody, czy gdzieś tam nie cieknie na tym połączeniu. No ale jest ok, jest zrobione. Jeszcze tylko założymy szufladę. Sprawdzę, czy się swobodnie domyka, gdzie nigdzie nie haczy i czy zamyka się do końca, co najważniejsze. No i tam, czy z tą moją konstrukcją nic nie koliduje. No i ona się powinna generalnie domknąć ładnie, także jest ok. No i tak, moi drodzy, zrobione, jak widzieliście, no ale znowu tutaj życie potwierdza regułę. No nie można być niczego pewnym. Jak widzieliście, nowe mieszkanie, dopiero się tam ludzie urządzają. No co tam może pójść nie tak? No nic, no bajeczka, nie? Wszystko świeże, gotowe. No nie zawsze. No tam jakby ktoś próbował to już, że tak powiem, składać. No i no nie do końca mu wyszło. Nie do końca mu wyszło i powiem wam, że no z syfonem już się dawno tyle z tym syfonem odpływem nie nabawiłem, z tego względu, że no, były dwa syfony, dwa były niekompletne. No i tam była opcja albo kupić nowy, albo z tych dwóch zrobić jeden. No i też kwestia, żeby zrobić to no tak, żeby to miało ręce i nogi, no nie ciekło przede wszystkim. Także tam troszeczkę musiałem pokombinować, no ale okej, udało się. Bateria, jak widzieliście, była z filtrem na wodę pitną, taka no trochę nietypowa, no, ale to akurat najmniejszy problem. No zmywarka, ze zmywarką też tam no, w sumie nie było problemu. Miałem tylko podłączyć, bo tam jeszcze będą zabudowywać, ale miałem podłączyć, no i tam był zasilanie było dalej niż sięgał oryginalny wąż od zmywarki, więc to wystarczyło przedłużyć tam. Spokojnie można wężem takim do pralki sobie przedłużać, także to nie jest jakieś coś niezgodne ze sztuką, że tak powiem. Ważne jest, żeby ten aquastop no nie był do góry nogami, może być w poziomie albo w pionie, ale nie może być no, do góry kopytami obrócone, że tak. Także no wszystko to, co tam pani chciała, popodłączałem. No i cóż, no
W sumie nie było jakichś tam niespodzianek z tym wyjątkiem tego syfonu, które były dwa i niekompletne, no także, ale wszystko spasowałem, wszystko gra, także co, jadę dalej. Ja Wam już dziękuję. Co, do zobaczenia przy następnych pracach.